jeśli my nie powstrzymamy tych sukinsynów, to znaczy, że naprawdę jesteśmy materiałem odpadowym. I nasze miejsce jest na wysypisku śmieci. Cześć, witam Was. Moi drodzy, zanim przejdę do dzisiejszego materiału, który będzie, nazwijmy, może to powiedzmy tak, będzie to jeden z kilku filmików przed wyborami 1 czerwca, bo według mnie głosowanie na Nawrockiego w tej drugiej turze, powiem Wam, że nie jest głupotą, naiwnością czy niekompetencją. Jest po prostu czymś niemoralnym, tak samo jak oszustwo na wnuczka, nie wiem, kradzież albo nawet kopnięcie psa. Te wybory, które odbędą się 1 czerwca, to jest test poziomu etycznego Polaków. Tutaj chcę też podziękować bardzo anonimowej osobie, która postawiła mi kawę. Bardzo Ci dziękuję. Nie wiem, kim jesteś, ale bardzo Ci dziękuję, anonimowa osoba, za postawienie mi kawy. Wielkie dzięki. Dobra, przejdźmy do konkretów. Dzisiaj o hipokryzji, zakłamaniu, ta pierwsza część, że tak powiem, o hipokryzji, zakłamaniu, zresztą wszystkie części to o hipokryzji, zakłamaniu. Ale powiem tak, ja nie chcę tutaj nikogo, naprawdę nie chcę nikogo obrażać, ale już Wam to mówiłem, obserwując nasze podwórko polityczne, dochodzę do wniosku, że jesteśmy głupim narodem, biednym, niewykształconym, takim kołduńskim, podłym, pełnym zawiści. To, że PiS ma takie poparcie, to tylko odzwierciedlenie tych wszystkich cech. Bo jak mówiłem, można się unosić, pyskować, ale w mądrym narodzie, to też Wam już mówiłem, PiS nie miałby prawa istnienia. I dzisiaj, moi drodzy, troszeczkę ten odcinek taka przypominajka, zresztą następny też będzie przypominajką, bo pisowcom trzeba przypominać, bo jak wszyscy wiemy, oni mają bardzo krótką i wybiórczą pamięć. Zielony Ład wprowadzał PiS. Zboże z Ukrainy pozwolił na to PiS. Dzika reprywatyzacja robił ją też PiS. Wizy dla emigrantów z Afryki dawał PiS. Sprzedaż polskich firm sprzedawał PiS też. Polskie wojsko na Ukrainie obiecywał PiS w osobie Kaczyńskiego. To jest jedyny polityk, który chciał wysłać polskie wojsko na Ukrainę. PiS-owcy też nie jest żadną tajemnicą. Oni po prostu kłamią nawet jak śpią. Oni nawet jak śnią, to kłamią. Oczywiście to wszystko teraz, to co oni robili, przypisują obecnie rządzącym, ale fakty są zgoła inne. Rządy PiS doprowadziły PKP Cargo na skraj upadku. PiS-owski zarząd zdemolował finanse i zadłużył spółkę. Od 2014 do 2024 cena akcji spółki spadła 5-krotnie. W ciągu 8 lat rządów PiS PKP Cargo straciło blisko połowę swojego udziału w rynku. Ludzie, którzy doprowadzili do fatalnej kondycji spółki w minionych latach, szczują na tych, którzy ją ratują. PiS nie dba o dobro narodowe, tylko o własne interesy. Ojciec Michała Moskala, posła PiS, został zatrudniony w PKP Cargo za ich rządów. Teraz Moskal nie chce ukrócenia nepotyzmu. Kancelaria prawna brata Kacpra Płażyńskiego, posła PiS, wyciągnęła z PKP Cargo ponad 2 miliony złotych. PiS-owski zarząd pod płaszczykiem posiedzeń wyjeżdżał na weekendowe wyjazdy ze strzelaniem organizowanym przez firmę, która ochrania Jarosława Kaczyńskiego. Zarząd powołany przez koalicję 15 października naprawia sytuację spółki i ratuje 10 000 miejsc pracy. Przywrócimy kurs PKP Cargo na właściwe tory. Jak wszyscy wiecie, teraz wrogiem publicznym oczywiście jest Tusk, a jest też Trzaskowski. Ale zatrzymajmy się przy Tusku. PiS-owcom strasznie uwiera,
nie wiem, śmierdzi Tusk, to tutaj dzisiaj przedstawię kilka faktów. A tak jak powiedziałem, przypominać trzeba na każdym kroku, bo pisowcy mają wyjątkową przypadłość właśnie wybiórczej pamięci, słabej pamięci lub po prostu pamiętają to, co chcą pamiętać. Zresztą to jest taki ewenement, bo akurat pisowcy pamiętają, co Tusk robił 20 lat temu, ale zapomnieli, co PiS wyprawiał rok temu. Na to już lekarstwa nie ma, ale przypominać zawsze warto. I teraz tak, kiedy Tusk oddawał władzę, mieliśmy inflację na poziomie 0,9%. A wiecie, co to znaczy, moi drodzy? Że to nie była już inflacja, mieliśmy deflację, czyli spadek cen. Wystarczyło, że Kaczyński zaczął rozdawać kasę, a ceny zaczęły niekontrolowanie rosnąć. I inflacja osiągnęła wartość prawie 20%. Kaczyński nie zabierał żadnym złodziejom i mafiom VAT-owskim. Kaczyński wam, czyli wszystkim tym, którzy byli tak zachwyceni Kaczyńskim, są nadal, wam dawał do jednej kieszeni, a potem wyjął z drugiej, demolując przy tym gospodarkę. Inflacja sięgnęła 20%, a deficyt budżetowy, ten oficjalny, się podwoił. Tak naprawdę Kaczyński i ta jego klika okradali nas wszystkich. Bezczelnie okradał naród, wpajając przy tym jego części, chodzi o wyborców, że to Tusk ich okradał i oni to oczywiście oni w to oczywiście wierzyli, bo wiecie, dla pisowców słowo Kaczyńskiego czy pisowca jest po prostu świętością. Szanowni Państwo, z inflacją się pomylili, bo jeżeli chodzi o VAT, to minister finansów nieudaczny mówi, że to jest wina, że tak naprawdę te prognozy były źle określone. Przecież to jest wasza wina. Panie pośle, to dwa pytania. Kto projektował budżet na 24 rok? My, ale oni powinni... Jaką inflację przewidzieliście? 6,5-6,6. No, a jaka jest inflacja? No jest mniejsza. Jeszcze jedno pytanie. Narodowy Bank Polski jaki zysk przewidywał? I co, że zysku nie ma, to... Ale ile to miało być zysku? No 8 miliardów? 6. No dobra, 6 miliardów miało być. A my o czym rozmawiamy? O 60 miliardach dziury budżetowej, bo tak naprawdę o 240 Bo jak się projektowało inflację na poziomie 6 i 6 Panie i wydatki na poziomie, które miały być związane z tą inflacją, to tak się to kończy. I to obciąża rząd Prawa i Sprawiedliwości. Kto kradnie... A nie, może inaczej, jeżeli mogę jedno zdanie. A w przyszłym roku, panie redaktorze, jaki ma być? Bardzo Szarunkowi, bardzo proszę. 300 miliardów. Dlaczego? Bo są nieudacznikami. To jest niebywałe. Znaczy, ja może nie będę komentował słów posła Wójcika, pana posła, widzowie sobie sami skomentują. Znaczy, panie pośle, jeżeli mamy rząd, który przejmuje dzisiaj po was władzę, po 8 latach ukrywania długu publicznego, deficytu po agencjach, funduszach, wyprowadzania ich poza budżet, złodziejstwa pieniędzy publicznych, to się odkrywa teraz powoli. Niech pan nie przerywa. To się teraz wszystko po kolei odkrywa i okazuje się, co zastajemy. Ja najlepiej poruszam się w systemie ochrony zdrowia. I wie pan, co wy żeście zrobili na przykład z budżetem w sprawie ochrony zdrowia? Pozwoli pan, że skończy. Merytorycznie się pan czegoś nauczy w końcu. Wiecie, co zrobiliście z ludźmi chorymi na hemofilię? Wyrzuciliście ich z budżetu państwa do NFZ-u. Z ludźmi chorymi na HIV wyrzuciliście ich z budżetu państwa. Wy daliście do NFZ-u. Całe ratownictwo, żeby móc wydawać po swojemu pieniądze przez Morawieckiego i innych, żeście 3 miliardy z ratownictwa wyrzucili do NFZ-u. A wy potem pytacie, skąd się bierze dziura budżetowa? Żeście doprowadzili sytuację w całym państwie do takiej sytuacji, że minister finansów musi dzisiaj reagować, bo odkrywamy wasze ciemne sprawki każdego dnia. Maciej Żywnicz. Oczywiście, nie wliczając tej tępej propagandy dla naiwnych, tak jak powiedziałem, okradali bezczelnie naród, nasz kraj. Przy tym nie zbudowali nic, co by miało jakieś strategiczne znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa kraju i gospodarki. Bo nie na gospodarce tak naprawdę pisowcom zależy,
ale na utrzymaniu władzy, a w tym przypadku na odzyskaniu władzy. Między innymi też tak na siłę tego cwaniaczka Nawrockiego chcą na prezydenta wcisnąć. Dlatego też najwięcej inwestowali właśnie w propagandę w tym czasie. Na przykład Wojciechowski zaprojektował Zielony Ład, a Morawiecki ochoczo go podpisał. A cały PiS chwalił się wtedy, że Zielony Ład to program rolny partii PiS, sztandarowy program partii PiS. Europejska wspólna polityka rolna i Zielony Ład to wielka szansa dla rolnictwa w Polsce, szczególnie dla małych i średnich gospodarstw rodzinnych. Bo to one są podstawą rolnictwa, to one najlepiej dbają o ziemię i o zwierzęta. Razem wykorzystajmy tę wielką szansę, jaką stwarza Europejski Zielony Ład. Polskie rolnictwo to nasz narodowy skarb, ale też i ważna część rolnictwa europejskiego. Chrońmy ten skarb i rozwijajmy go razem, dla nas i dla naszych dzieci. Polskim rolnikom w tym... No teraz oczywiście Nawrocki i wszyscy pisowcy walczą z Zielonym Ładem, który rzekomo wprowadzał Tusk. A to jest jeden z wielu przykładów. Kolejny, bardzo głośny, z którym też walczą, przecież tam Bąkiewicz, ta cała, pożal się Boże, Solidarność Dudy, no wszyscy teraz walczą z emigrantami, bo Niemcy podrzucają nam emigrantów. No a kto zrobił z Polski punkt przerzutowy na całą Europę? Wydaje mi się, że to jest pytanie chyba retoryczne, prawda? Zresztą nie kto inny, jak sam Czaputowicz, czyli ówczesny minister, o tym opowiada i podaje liczby. Wystarczy sprawdzić w materiałach źródłowych, nie wspomnę już o integracji, centrach integracji europejskiej, które budował i otwierał PiS z wielką pompą. Teraz walczą z tymi całymi centrami integracji. To też w bardzo prosty sposób wystarczy sprawdzić u źródeł. My cały czas wpuszczaliśmy im świadomie wielkie rzesze, tysiące tygodniowo nielegalnych migrantów. Sieć energetyczna w Polsce tak naprawdę leży. Oczywiście wina Tuska. Nie mamy elektrowni ani atomowych, ani wiatrowych, tak naprawdę nie mamy żadnych na dobrą sprawę. I jeszcze długo ceny prądu niestety będą rosły. Dlaczego? Może najpierw zapytajmy, gdzie są pieniądze, które dostaliśmy od Unii na modernizację sieci energetycznych i zieloną energię. Kaczyński je po prostu przejebał na te swoje propagandowe strategie. Przeżarli je też drodzy wyborcy Kaczyńskiego. Teraz wyborcy Kaczyńskiego oczekują cudów od Tuska. No to jest po prostu, powiem wam, śmiechu warte. Szczególnie właśnie pisowcy wyciągają łapy po ulgi prorodzinne i inne przywileje, które między innymi za Tuska wprowadzono i o których za chwilę powiem. No właśnie. Czy rząd Donalda Tuska głosował za paktem migracyjnym? Oczywiście, że głosował. Nie głosował. No nie, głosował Donald Tusk. Nie głosował, panie nie zagłosował, ale nie zawetował. Nie, no, taka jest panie pośle, to wtedy samo, już prawda? w grudniu zeszłego roku rząd polski, cokolwiek by o tym nie powiedzieć, takie są fakty, był przeciwko paktowi migracyjnemu. Tak. Fakt nieodrzucenia paktu imigracyjnego. Ta władza mogła to zrobić. Mógł zawetować, a nie zawetował. W grudniu nie mógł. A czy pan pamięta, kiedy przyjmowano projekt paktu migracyjnego? Nie zawetował tego paktu Panie wtedy, pośle, kiedy był czas na to, żeby Czy zawetować. pan pamięta, kiedy był przyjmowany projekt paktu migracyjnego? No, musielibyśmy tu odbyć długą rozmowę. Musiałaby pani mi dać w 2020 roku. Zakwestionowano wydatki na obronność? Nie, nie kwestionujemy ich. Co więcej, my je wspieramy. Ale prezes Kaczyński tak powiedział w sobotę. To ja nie słyszałem takiej wypowiedzi. Jest poważnie zakwestionowany i to jest też podważenie naszego bezpieczeństwa.
A więc ulgi. Ulga prorodzinna, kosiniakowe, dłuższy macierzyński, tacierzyński. W każdej gminie macie przedszkole. Nie dzięki PiS-owi, mówię to, co Tusk wprowadził. Program Tuska, orliki, place zabaw, programy stypendialne. Jest tego całe mnóstwo, może w którymś materiale to wszystko wymienię, bo jest tego naprawdę dużo, bo jest też oczywiście według pisowskiej narracji, że Tusk nic nie zrobił, że rozwalił pieniądze. PiS przez 100 lat rządzenia nie zrobiłby nawet połowy tego, co Tusk za poprzednich rządów zrobił w 8 lat. I takie są fakty. I mogę śmiało, bez zająknięcia wymienić niemal wszystkie. No i Unia. Unia też oczywiście dla pisowców jest bardzo zła. No ale już unijne dopłaty są dla pisowców cacy. Nie ma w Polsce tak naprawdę chyba inwestycji ani programu społecznego, którego Unia by nie dofinansowała. Skorzystała na tym głównie wieś. Ta wieś, której Unia tak bardzo śmierdzi bardziej niż gnój, w którym brodziła po kolana w czasach przedunijnych. Ale rolnik zawsze rolnik zagłosuje za PiS-em. Jak to kiedyś Kaczyński powiedział, jak to było zaraz. Jakoś to było tak, jak to Kaczyński powiedział, że chłopiec głupi i pazerny, da mu się parę złotych i będzie głosował na PiS. No tutaj chyba Kaczyńskiemu można przyznać rację, bo tu chyba w tym przypadku powiedział wyjątkowo prawdę. Panie pośle, 2015 rok, zysk stadniny Chonii w Janowie 3 200 000. W 2016 po objęciu waszej władzy i wyrzuceniu, proszę mnie słuchać, panie pośle, proszę mnie słuchać, po wyrzuceniu pana prezesa Treli i pana prezesa Białoboka 80 000. To ja mam głos, pani poseł, nie pani. W 2017 minus 1,6 miliona złotych straty, w 2018 3,3 miliona straty, w 2019 1 025 000 straty, w 2020 3,52 miliony. Skumulowana strata Janowa za państwa rządów to jest 10 milionów złotych. Raport NIK-u dokładnie pokazuje, co robiliście. W 2018 roku widziałam konie, które stały w stajniach, a młode źrebaki nie miały korekcji kopyt przez 8 miesięcy. Nie nadawały się do niczego, ponieważ pani Bartuś, proszę zamilknąć. Zmiany ortopedyczne były takie, że trzeba było uśpić niektóre konie. Wie pani, jestem lekarzem weterynarii, byłam tam i moje emocje nie pozwolą siedzieć cicho. Żeby pan teraz przychodził i oskarżał nas o cokolwiek. Proszę zobaczyć, jak wygląda hodowla koni, kto się zajmuje hodowlą koni. Osoba, która jest specjalistą hodowli koni, pani Weronika, zna się na tym i robi to. Raport dotyczył raportu hodowlanego. To, co powinno być w spółkach hodowlanych zachowane, to 40% starej krwi. Tego nie wolno sprzedać nigdy, a zostało 10%, bo sprzedaliście wszystko. Więc bardzo proszę, zamyknijcie na ten temat, bo ja emocjonalnie nie wytrzymam takiej bezczelności. Dziękuję. Szanowna pani marszałek, jeśli się pani kieruje słowa do mnie, to proszę wysłuchać mojej odpowiedzi. Bo to, co pani zrobiła, zapraszam to jest... do mnie do gabinetu, dam panu zaraz dokumenty. To pani mogła mi to powiedzieć w gabinecie. Ale jeśli nawet liczby, które pani przedstawiła, nie są niezgodne z tymi, co my przedstawiliśmy. Nie, są zgodne. Są w raporcie. Wszystkie dobrze, są w moich skumulowana interpelacjach strata jest prawie 8 milionów w tym roku. 10 milionów skumulowanej straty dla was, mimo tego, że dostaliście 7 milionów dotacji. A jak wyglądały stajnie i Przechodzimy do następnego pytania. Po opuszczeniu w 2015 i 2016 roku, to będzie przedmiotem dalszych konferencji prasowych. Zapraszam pana do konferencji prasowej. Zapraszam pana również do przeanalizowania wszystkich interpelacji poselskich, które zadałam i odpowiedzi na nie. Będzie pan wtedy wiedział, może się pan dowie prawdy o tym, co się działo w spółkach. No a sam Kaczyński to, przepraszam, Kaczyński to oderwany od rzeczywistości dziad o bolszewickiej mentalności. I takimi samymi metodami robi politykę. Propaganda, straszenie, szczucie, dzielenie.
Tusk jest zły? No to pomyślmy, czy ktoś z Was słyszał kiedyś, kiedykolwiek, żeby Tusk określał własny naród, własnych rodaków gorszym sortem, elementem animalnym, nie Polakami? Ja nie słyszałem, chyba że Wy słyszeliście. Tusk szanuje wszystkich ludzi, bez względu na to, czy go popierają, czy nie. No ale pisowcy oczywiście tego nie widzą. A czemu nie widzą? Bo są tak zaślepieni, tak zaszczuci jak psy Pawłowa na słowo Tusk. Gryzą na oślep i nawet, nie wiem, gangstera są w stanie wybrać na prezydenta. Fundacje okradane przez PiS. W 2015 roku minister edukacji Anna Zalewska zabrała 1,2 miliona złotych z konta Polskiego Czerwonego Krzyża, aby sfinansować swoją kampanię wyborczą. To pokazuje, że do celów politycznych PiS posunie się do najbardziej haniebnych czynów i okradnie nawet najbardziej potrzebujących. Ten skandal został zamieciony pod dywan. Ci ludzie będą głosować na Alfonsa, choćby był najgorszym elementem społecznym, jakiego nosiła ziemia. Dlaczego? Na złość Tuskowi. Ja po prostu żygam tym, naprawdę czasami żygam tym, jak widzę część naszego społeczeństwa. Oni po prostu zabijają nasz kraj. I taka wiadomość z ostatniej chwili, to już praktycznie na koniec, powiedziałem, będą krótkie, w miarę krótkie te filmiki. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, Tusk zapowiada, że zamknie granicę z Niemcami, jeśli będą próbowali cofać nam pisowskich emigrantów. Facet, jakby na to nie patrzeć, właśnie sprząta to całe gówno, które PiS rozlał po całej Polsce, sprząta po PiSie. I ja już Wam mówiłem, że może my od Tuska, od rządu za dużo wymagamy w tak krótkim czasie, bo posprzątać ten syf, to szambo, które pisowcy zrobili, na to nie wystarczy rok, 2, 3 czy 5. Nie. Na to potrzeba naprawdę bardzo wielu lat, ale dla mnie liczy się to, że sprzątają i mam nadzieję, że na wyborach w drugiej turze po prostu naprawdę Polacy mądrze zagłosują, bo stracę resztkę wiary w ten nasz kochany naród, w tych naszych kochanych rodaków. No ale jak zawsze piszcie, oceniajcie, komentujcie, jak Wy to widzicie. Ja Was zapraszam oczywiście już na drugi, że tak powiem, odcinek z tej serii. Także pouświadamiamy troszeczkę pisowców do czasów wyboru. Troszeczkę materiału nazbierałem, także będzie o czym mówić. Także na dzisiaj to tyle. Wielkie dzięki i do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. Udział polskich sportowców na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu kosztował Polski Komitet Olimpijski 7,5 miliona złotych. A w latach 2022-2024 pan Piesiewicz wystawił sobie faktury na prywatną firmę na kwotę 11 milionów złotych niemal, a dodatkowo wypłacił sobie wynagrodzenie na poziomie 1,5 miliona złotych. Razem 13,5 miliona złotych. Dla sportowców na całe igrzyska 7,5 miliona złotych, dla pana Piesiewicza 13. Ale to jest dopiero początek, dlatego że skala wyprowadzenia tych pieniędzy z instytucji, którymi zarządzał pan Piesiewicz, jest znacznie większa. Koledzy, spółki zaprzyjaźnione. I panie prezesie Kaczyński, mówię to do pana. To pana ludzie stworzyli ten korupcyjny, złodziejski system. Mówię złodziejski, bo ludzie na ulicach inaczej niż Piesiewicza i tej jego sitwy nie nazywają jak złodzieje. To wy jesteście winni temu,
że okradliście polskich sportowców, okradliście ludzi, którzy z biało-czerwoną flagą zdobywają dla nas medale i daliście te pieniądze takim ludziom. Pan Błaszczak mówi, że to nieprawda. A ja panu powiem coś, czego pan, panie Kaczyński, nawet nie wie. Najbliżsi współpracownicy, ale wiecie, inni chcą posłuchać. To, że wy chcecie zakrzyczeć, to nie znaczy, że ludzie nie chcą posłuchać. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale najbliżsi współpracownicy pana Piesiewicza, dzisiaj najbliżsi współpracownicy, członkowie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego są dzisiaj w Komitecie Honorowym Karola Nawrockiego. Co to za komitet honorowy? Wstyd w takim ciele zasiadać z takimi ludźmi. Powiązania między Prawem i Sprawiedliwością, Karolem Nawrockim, Andrzejem Dudą i panem Piesiewiczem to jest jedna, niestety mówię to z przykrością, sitwa. Zwróćcie państwo uwagę, za to, że pan prezydent Duda chroni pana Piesiewicza, pan Piesiewicz wyznacza pana Dudę do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Pytanie, gdzie trafiły te pieniądze? Pytanie, gdzie trafiły te pieniądze, do kogo na końcu? Na to odpowie Krajowa Administracja Skarbowa, odpowie prokuratura. Ja mogę państwu powiedzieć tylko tyle. To nie jest kwestia Piesiewicza. To jest kwestia głębokiego układu, sięgającego od pana Śliwki, przez pana Sasina, przez pana Glińskiego, do pana Kaczyńskiego, do pana Dudy, a kończy się na panu Nawrockim. To jest rzeczywistość o Polskim Komitecie Olimpijskim, którą rząd odkrył. Dziękuję. Do tego pana, który tutaj przemawiał, no właśnie to, prawdy się boicie, panicznie się boicie. Otóż niech ten osobnik, który tu przemawiał, powie to samo, tylko nie korzystając z immunitetu materialnego. Będzie miał protesty i wtedy będzie musiał udowodnić, jakie ja mam związki z panem Piesiewiczem. Panie prezesie, ja panu powiem, jakie pan ma związki. Pan był capo di tutti capi całej tej mafii pisowskiej. To są pana związki z panem Piesiewiczem. Gdyby nie pana władza, to tacy ludzie nigdy nie by zajmowali funkcji. Dziękuję bardzo, panie ministrze.